10 najbardziej niesamowitych broni na świecie. Miejsce 10. Corner Shot. To akcesorium do broni wynalezione przez podpułkownika Amosa Golana z Sił Obronnych Izraela we współpracy z amerykańskimi inwestorami. Corner Shot został zaprojektowany na początku XXI wieku do użytku przez zespoły SWAT i siły specjalne we wrogich sytuacjach, zwykle z udziałem terrorystów i zakładników. Jego przeznaczenie jest podobne do karabinu peryskopowego. Pozwala operatorowi zarówno widzieć, jak i atakować uzbrojony cel, bez narażania na postrzelenie. System Corner Shot umożliwia mocowanie pistoletu Glock 17, Beretta 92F, Sig Sauer oraz CZ i strzelanie zza rogów budynków. Do mechanizmu można również montować akcesoria, takie jak odłączane kamery, zestawy transmisji audio-wideo, lasery widzialne i podczerwone, latarki taktyczne oraz tłumiki. Dostępna jest także wersja pistoletowa wraz z granatnikiem 40 mm. Miejsce 9. Drone Gun Tactical. To urządzenie w kształcie karabinu, stworzone przez australijską firmę Drone Shield, zdolne do zestrzelenia i przejęcia nieautoryzowanych dronów za pomocą fal radiowych. Broń ważąca około 6 kg jest obsługiwana przez zaledwie jedną osobę. Wysyła specjalne sygnały fal radiowych zagłuszające drony. Daleki zasięg wynoszący do 2 km i wysoka mobilność czynią z niej broń idealną dla zespołów szybkiego reagowania. Co ciekawe, w przeciwieństwie do istniejących już broni antydronowych, wyłączających systemy namierzonego drona i doprowadzających do jego rozbicia, Drone Gun Tactical wysyła sygnał aktywujący natychmiastową procedurę lądowania. Pozwala to na bezpieczne przejęcie wrogiego urządzenia w celu zbadania zebranych materiałów i miejsca pochodzenia. Miejsce 8. LRAD. To urządzenie dźwiękowe wytwarzające dźwięk o bardzo wysokiej głośności, który jest słyszalny na dużych odległościach. Jego głównym celem jest emitowanie fal dźwiękowych, które będą wywoływały u odbiorcy nieprzyjemną reakcję i wpływały na jego zachowanie poprzez odstraszenie. Urządzenie może także pełnić rolę wzmacniacza o dużej mocy, który nie wywołuje negatywnych reakcji u słuchacza i nie powoduje bólu. Początkowo urządzenie miało być używane na okrętach w celu ostrzegania przed zbliżaniem się bez pozwolenia innych statków. Znany jest przypadek luksusowego statku wycieczkowego Seabourn Spirit, który w listopadzie 2005 roku skutecznie obronił się przed atakiem piratów somalijskich, mając na pokładzie LRAD. Urządzenie może być również używane do rozpraszania manifestacji i zgromadzeń przez siły policyjne. Jednakże jego użycie budzi kontrowersje, ponieważ może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Ponadto jego skuteczność jest wysoce dyskusyjna, ze względu na proste środki, które pozwalają uniknąć negatywnego działania LRAD, np. słuchawki ochronne. Miejsce 7. Karabin Phaser. Personnel Halting and Stimulation Response to prototyp nieśmiercionośnego laserowego oślepiacza opracowanego przez Departament Obrony USA. Jego zadaniem jest tymczasowe zdezorientowanie i oślepienie celu. Oślepiająca broń laserowa była testowana w przeszłości, ale została zakazana na mocy protokołu ONZ z 1995 roku w sprawie oślepiającej broni laserowej. Karabin Phaser, laser o niskiej intensywności, może ominąć to rozporządzenie, ponieważ efekt oślepiania jest tylko tymczasowy. Wykorzystuje również laser o 2 długościach fal. Phaser został opracowany w bazie sił powietrznych Kirtland, będącej częścią Air Force Research Laboratory Directed Energy Directorate w Nowym Meksyku. Miejsce 6. Active Denial System.
To eksperymentalna mikrofalowa broń nieśmiercionośna, której testy zostały ujawnione pod koniec 2001 roku przez Armię Stanów Zjednoczonych. Z założenia ADS ma wywoływać uczucie parzenia, zmusić przeciwnika do wycofania się, ale nie powodować żadnych stałych fizycznych obrażeń. Działanie broni polega na emisji wiązki mikrofali o częstotliwości 94 GHz. Zasięg broni to około 500 metrów. Fale o tej częstotliwości przenikają przez ubranie i powodują szybkie rozgrzanie powierzchni skóry. Osoba poddana ich działaniu odczuwa gorąco i parzenie. Pomimo że z założenia broń nie powinna ranić fizycznie osób poddanych jej działaniu, podczas testów na terenie bazy Kirtland Air Force Base w Albuquerque z udziałem ochotników kilka osób doznało drobnych poparzeń, w szczególności w miejscach, w których ciało stykało się z metalem. Na początku 2007 roku pojawiły się informacje na temat potencjalnego wykorzystania ADS do działań wojskowych w Iraku. Miejsce 5. Exacto. Extreme Accuracy Tasked Ordnance to karabin snajperski strzelający inteligentnymi pociskami, który jest rozwijany dla DARPA Defense Advanced Research Projects Agency przez Lockheed Martin i Teledyne Scientific and Imaging. DARPA przeprowadziła test Exacto na początku 2014 roku i opublikowała wideo, na którym możemy zobaczyć zdumiewające rezultaty. Dokładne technologie stosowane w pociskach nie zostały ujawnione, ale Exacto wykorzystuje system optycznego naprowadzania w czasie rzeczywistym, bez widocznych stateczników lub innego mechanizmu sterującego pociskami. System może być bardziej niezawodny niż metoda laserowego naprowadzania, polegająca na oznaczeniu celu laserem, za którym podąża pocisk, który można wykryć, rozproszyć lub zablokować. Opublikowane nagrania pokazują, że strzelec specjalnie celował poza wyznaczony punkt, aby pocisk mógł skorygować swój tor lotu. Technologia Exacto ma znacznie wydłużyć zasięg obecnych systemów snajperskich. To w jaki sposób zaprojektowana jest amunicja do zmiany kierunku lotu w powietrzu jest tajne. Miejsce 4. Projekt Thor. Projekt Thor, zwany też Rózgą Boga, zakłada bombardowanie z kosmosu celów na Ziemi. To przerażająca broń, która siałaby zniszczenie porównywalne z uderzeniem meteorytu. Projekt Thor Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych to teoretycznie broń kosmiczna, która oficjalnie pozostaje w fazie rozwoju. Pomysł jest bardzo prosty. Na orbicie Ziemi ma zostać umieszczony satelita, wiszący nad planetą niczym wielki rewolwer. Najważniejszą częścią projektu są pociski, a w zasadzie bryły wolframu, przypominające słupy o długości ponad 6 metrów i szerokości około 30 cm. Ich kształt sprawia, że potocznie nazywane są słupami telefonicznymi lub Rózgą Boga, choć raport Sił Powietrznych nazywa je wiązkami prętów hiperprędkościowych. W prętach nie ma żadnego ładunku wybuchowego. Mimo to broń mogłaby osiągać siłę uderzenia atomowego, ale bez opadu radioaktywnego. Pocisk posiadałby dużą energię kinetyczną, ponieważ poruszałby się z prędkością około 8 km na sekundę na orbicie i 3 km na sekundę w momencie uderzenia. Pręty miałyby być wykorzystywane do niszczenia najpotężniejszych bunkrów i centrów dowodzenia wroga. Miejsce 3. Broń laserowa TEL. Tactical High Energy Laser TEL to amerykańsko-izraelski program wojskowy, mający zająć się wdrążeniem do wojsk broni laserowej. Wyniki tego programu są ściśle tajne, ale wiadomo, że pracuje się tam nad uzbrojeniem w działo laserowe myśliwca typu F-22 oraz opracowaniem działa laserowego mogącego przechwytywać pociski artyleryjskie oraz rakiety. W skład projektu wchodzi też laser
laser satelitarny, służący do zestrzeliwania rakiet balistycznych zaraz po ich starcie. Laser ten może natychmiastowo spalić rakietę, bez konieczności długotrwałego namierzania jej słabych punktów. Broń jest efektem współpracy firmy TRW, Rafael oraz kilku innych zajmujących się technologiami laserowymi. Amerykański koncern zbrojeniowy Lockheed Martin poinformował, że zbuduje na zlecenie Departamentu Obrony najpotężniejszy laser wojskowy na świecie. W ramach programu HELSI High Energy Laser Scaling Initiative gigant zbrojeniowy opracuje broń wiązkową o niespotykanej dotąd mocy 500 kW. Powinien być możliwy do zastosowania na różnych platformach lądowych, morskich, a także lotniczych. W 2022 roku marynarka wojenna USA przeprowadziła test laserowego systemu obrony przeciwrakietowej LLD, który został zaprojektowany także przez Lockheed Martin. Wielka Brytania również posiada swój laser bojowy o nazwie Dragonfire, a Izrael Iron Beam. Miejsce drugie Metal Storm. To automatyczna lub półautomatyczna broń palna, wynaleziona przez australijskiego wynalazcę Jamesa Michaela O'Dwyera i rozwijana przez jego firmę Defend-Tex na przełomie XX i XXI wieku. Jej innowacyjność polega na umieszczeniu w lufie wielu naboi bezłuskowych, odpalanych kolejno za pomocą impulsu elektrycznego. Broń nie ma żadnych części ruchomych, co zapewnia dużą niezawodność oraz niski ciężar. Odpalanie sterowane jest komputerowo, więc obsługa może wybrać dowolne tempo strzelania. Dodatkową korzyścią jest zastosowanie wielu luf. Oprócz zwiększenia siły ognia, umożliwia załadowanie kilku rodzajów amunicji do różnych luf i odpalanie pocisków według aktualnej potrzeby. Z uwagi na możliwość regulacji dotkliwości broni, dzięki ładowaniu amunicją nieśmiercionośną, Metal Storm przez Księgę Rekordów Guinnessa został uznany za najbardziej inteligentną, a także za najszybszą broń palną na świecie. Miejsce pierwsze Railgun. To rodzaj artyleryjskiej broni kinetycznej, opracowanej głównie z myślą o okrętach United States Navy, a potencjalnie United States Army. Inne wersje tej broni są opracowywane jako broń przeciwlotnicza, czy jako wyrzutnia wojskowych satelitów. Pociski wystrzelone z działa tego typu mogą osiągnąć prędkość odpowiadającą Mach 8, około 2700 metrów na sekundę, czyli ośmiokrotnie większą niż prędkość dźwięku. Pocisk nie posiada żadnej głowicy bojowej czy ładunku wybuchowego, gdyż sama jego energia kinetyczna wystarcza do niszczenia celów, do unicestwiania samolotów na lotniskach, anten radarów i do zwalczania siły żywej oraz tzw. celów miękkich. Pocisk ma być wystrzeliwany z działa, a przed bezpośrednim trafieniem pocisk uwalniałby chmurę stalowych kul, niszczących cele swoją potężną energią kinetyczną.